Witam wszystkich, ja nazywam się Piotr Kubasik z grupy 1 Million i poprowadzę dla Was prezentację na temat automatycznego handlu na rynku kryptowalut. Na samym początku przedstawię Wam spółkę Grupa 1 Million, która stoi za organizacją tej prezentacji. Przedstawię Wam projekt Million Coin, jest to projekt ICO, z którym niedawno wystartowaliśmy. Opowiem Wam o możliwościach, jakie daje rynek kryptowalut i o tym, dlaczego warto zainteresować się tym rynkiem, ale też, żeby nie było zbyt kolorowo, opowiemy sobie o czynnikach, przez które większość traderów jednak na tym rynku traci. To nie jest żadną nowością, że większość osób, które inwestują na rynku kryptowalut, traci na rzecz garstki nielicznych. Także też o tym sobie powiemy. Pokażę Wam, że pewne procesy w tradingu można z powodzeniem zautomatyzować. Jest to dla nas bardzo dobra informacja, przecież nikt nie chce siedzieć przed wykresami całymi dniami. Ale też trzeba powiedzieć, dlaczego większość oprogramowań, a jest ich dość sporo na rynku, traci w długim terminie. Powiemy sobie, dlaczego nie mają one możliwości w ogóle zarabiania w dłuższym terminie. Główną częścią tej prezentacji jest AT System Bot. Ten bot miał premierę 2 dni temu, czyli 15 maja. Opowiem o nim, o jego zaletach, o tym, jak działa i jakie są też jego warunki uczestnictwa. Tym punktem się nie przejmujcie, warunki korzystania z tego bota są bardzo przyjazne dla użytkownika i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dla wszystkich tych użytkowników, którzy chcą z nami promować naszą platformę, chcą ją rozwijać, przygotowaliśmy specjalny program afiliacyjny, tak aby wynagrodzić te osoby, także też o tym sobie powiemy. No i dlatego, że ta prezentacja jest skierowana dla pierwszych tak naprawdę osób, które dowiadują się o tym bocie, przygotowaliśmy specjalny bonus, o którym dowiecie się na samym końcu, także myślę, że warto na to poczekać. Grupa 1 Million jest spółką, która swoją siedzibę ma w Katowicach. Jeżeli ktoś jest z Katowic bądź okolic, zapraszamy. Zawsze można podejść, my odpowiemy na wszystkie pytania. Coś, czym możemy się pochwalić z pewnością, jest to, że w 2017 roku przeprowadziliśmy test na sprzedaż towarów luksusowych za kryptowaluty. Przyszedł on bardzo sprawnie, dlatego też w 2018 roku chcemy wyjść z tym na większą skalę. I po to powstał po części też projekt ICO o nazwie Million Coin. Wypuszczamy własny token o nazwie MON i tworzymy własną platformę, na której przede wszystkim znajdzie się 1 Million Shop. On swoją premierę będzie miał za około 2 miesiące. Jest to sklep, w którym autoryzowani sprzedawcy będą mogli sprzedawać swoje towary lub usługi za kryptowalutę. Tutaj ogromnym ułatwieniem dla nich jest to, że zyski będą mogli oni wypłacać bezpośrednio w walucie fiat. Będzie to możliwe dzięki wbudowanemu kantorowi wewnątrz platformy, także myślę, że jest to dla nich ogromne ułatwienie. Następnym elementem są usługi prawno-podatkowe. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że bardzo ciężko jest rozliczyć się zwykłemu przeciętnemu posiadaczowi kryptowalut ze wszystkich transakcji, jakie on wykonał za ich pomocą. Dlatego my też chcielibyśmy ułatwić znacząco ten proces naszym użytkownikom. Wiadomo, regulacje bardzo często się zmieniają. Często też w wielu krajach jest tak, że ten rynek jest w ogóle nieuregulowany. Dlatego my naszym użytkownikom chcemy dostarczyć wszelką dokumentację zgodną z Urzędem Skarbowym w danym kraju użytkownika. AT System Bot jest to element, o którym później powiem znacznie szerzej, dlatego teraz go pominę. Wszystkie powyższe elementy, o których powiedziałem, ich będzie jeszcze więcej, teraz o nich nie będę mówił. One tworzą kompletny ekosystem. Każda aplikacja jest na swój sposób ze sobą połączona na platformie. Na platformie wszelkie transakcje pomiędzy aplikacjami są pozbawione jakichkolwiek prowizji. Także użytkownik na tejże platformie będzie mógł dokonywać zakupów towarów bądź usług, będzie mógł pomnażać swoje kryptowaluty w bocie AT System, ale także będzie mógł korzystać z usług prawno-podatkowych oraz wymieniać swoje waluty na wbudowanym kantorze.
Trading. Myślę, że to jest to dla większości osób, które słyszało o tradingu, bardzo zachęcająca forma zarobku. Trading na rynku kryptowalut jeszcze odróżnia się tym, na przykład od tradingu na rynku Forex, że jest on dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku Forex giełda, tak jak się zamknie w piątek wieczorem, tak otworzy się dopiero w poniedziałek rano. Tutaj mamy tę możliwość tradingu przez cały tydzień. Dla jednych jest to zaleta, dla innych być może wada, prawda? Kiedyś te pieniądze trzeba też wydawać, po to jest ten weekend przerwy. Dla nas w kontekście automatycznego tradingu jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż kryptowaluty mogą być pomnażane cały czas. Niska bariera wejścia. Na giełdach kryptowalut nie ma minimalnej kwoty wpłaty, jest to zazwyczaj bardzo niskie minimum, które trzeba posiadać, żeby wykonać pojedynczą transakcję. Przykładowo u brokerów na rynku Forex, na rynku indeksów lub akcji trzeba wykonać jakiś minimalny depozyt. Nawet on zazwyczaj jest wysoki, ale nawet jak jest niski, to ciężko jest wykonywać transakcje najniższym lotem. Także myślę, że dla użytkownika rynek kryptowalut tutaj jest bardzo dobry, żeby przetestować sobie platformę, żeby zacząć przygodę tak naprawdę z tym tradingiem za bardzo niskie pieniądze. Duża zmienność rynku. Wiadomo, że tam gdzie jest duża zmienność, tam pojawiają się też duże zyski. Wiadomo, jest to też miecz obusieczny. Tam gdzie duża zmienność, mogą pojawić się też duże straty w przypadku podejmowania złych, nieumiejętnych decyzji, ale my to traktujemy jako zaletę. Rosnąca popularność. Rynek kryptowalut cały czas rośnie, kapitalizacja się zwiększa. Wiele ludzi co prawda pyta się, ma wątpliwości, czy nie jest za późno, żeby wejść w ten rynek, żeby zainwestować i zakupić jakieś kryptowaluty. Wydaje mi się, że takie osoby patrzą na ten rynek w kontekście szybkiego wzbogacenia się, szybkiego pomnażania swoich pieniędzy. Nie tędy droga. My uważamy, że kryptowaluty, zwłaszcza te topowe jak Bitcoin, Litecoin, Ethereum, będą rosły w dłuższym terminie czasu i nawet jeżeli dzisiaj one zaliczają kolejne dołki, to w długim terminie wyjdą na swoje. Wiadomo, że popularność jak i cena ma swoje szczyty i dołki, ale w długim terminie będzie ona rosła, zważając przede wszystkim na fundamenty tych kryptowalut. Duża oferta altcoinów. No, tych altcoinów jest masa, każdy może wybrać dla siebie coś, co mu najbardziej odpowiada. Są też tak zwane shitcoiny o małym wolumenie. Jedni lubią tradować na takich, inni właśnie na Bitcoinie, na tych bardziej pewniejszych kryptowalutach. W kontekście dywersyfikacji jest to bardzo dobra wiadomość, że mamy duże pole do popisu, mamy tych altcoinów bardzo dużo. Wszystkie te informacje bardzo zachęcają do tego, aby wpłacić już depozyt, zacząć handlować, ale niestety większość ludzi traci na tym rynku. No i dzieje się to, przynajmniej moim zdaniem, z jakichś określonych powodów. Takim głównym czynnikiem, dla którego ludzie tracą swój kapitał, myślę, że jest to, że nie mają one odpowiedniej wiedzy. Są oni zachęceni właśnie zazwyczaj przez reklamy lub opinie innych, że można na tym rynku szybko zarobić i wchodzą, wpłacają swoje pierwsze pieniądze bez jakiejkolwiek wiedzy, grają, przepraszam tutaj za wyrażenie, na tak zwaną pałę, no i w konsekwencji tracą swój kapitał i zdarza się też często, że później narzekają, że nie da się na tym rynku zarabiać, pomnażać kryptowalut. Znam też inne przypadki, takie, w których osoba już jest wyedukowana, zna bardzo mnóstwo wskaźników, ma olbrzymią wiedzę, posługuje się jakimiś wskaźnikami, różnymi wskaźnikami, poziomami Fibonacciego, stachastykami, RSI, umie wyznaczać jakieś układy harmoniczne, ale mimo wszystko nie zarabia. Jest to spowodowane tym, że nie ma on jakiejś określonej strategii, skacze on z jednego wskaźnika do drugiego, uważa on, że im większa ilość wskaźników, tym lepsza skuteczność. To tak niestety nie działa. Doświadczenie mówi nam, że jednak strategia jest czymś, co pozwoli na dłuższą metę zarabiać. No i właśnie, jeżeli już taka osoba już poznała jakąś wiedzę, nauczyła się na własnych błędach, że musi mieć strategię i tą strategię sobie ułoży, to popełnia taki podstawowy błąd, że nie trzyma się ustalonych założeń.
nie trzyma się założeń własnej strategii. Jest to też bezpośrednio powiązane z tym, że z emocjami, które nim kierują, podejmują za niego decyzje i w momencie, kiedy cena idzie w przeciwnym kierunku niż on sobie sam założył, taka osoba rezygnuje z założeń, włącza się tak zwane myślenie życzeniowe, że może cena jednak zawróci i przetrzymuje taką pozycję z nadzieją, że jednak wyjdzie na plus. W konsekwencji często się zdarza tak, że strata się powiększa, aż dochodzi do wyzerowania konta. Następnym czynnikiem jest kierowanie się opinią innych. Ludzie sfrustrowani swoimi stratami chcą szybko odrobić to, co stracili. Szukają na rynku, w internecie różnych grup sygnałowych, różnych cynków tak zwanych. To też nie tędy droga. Wiemy, że kto na tym cynku ma zarobić, ten zarobi, a tracą ci, co wejdą na samej górze. Zazwyczaj właśnie początkujący użytkownicy ładują się tam gdzie są duże wzrosty i w konsekwencji też tracą. No i to jest też to, że takie osoby nieumiejętnie zarządzają kapitałem. Często stosowana gra all-in na jedną pozycję, czyli wejście za cały swój kapitał w jedną pozycję, co jest totalną głupotą. Brak tutaj jakiejkolwiek dywersyfikacji podziału kapitału na kilka części, na kilka par walutowych i także przez to użytkownicy tracą. To, o czym sobie powiedzieliśmy, te wszystkie czynniki można wyeliminować w jakimś stopniu, korzystając z narzędzi do tak zwanego automatycznego tradingu, czyli są pewne oprogramowania, które za nas wykonują transakcje i pozwalają w jakimś stopniu wyeliminować te emocje. To jest pewnego rodzaju algorytm, który jeżeli raz go się zaprogramuje, on będzie wykonywał, będzie trzymał się ustalonych założeń i zawierał transakcje, jeżeli tylko te założenia będą spełnione. Dlatego tutaj emocje w ogóle zostają wyeliminowane. Takie boty też są dobre ze względu na to, że one pracują, kiedy Ty śpisz. One pracują 24 godziny na dobę. Nie ma tutaj żadnej przerwy, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeżeli takie oprogramowanie jest dobrze ustawione, to skupuje też kryptowalutę po różnej cenie. Nawet jak ta cena spada, to dokupuje kolejne paczki i tym samym uśrednia cenę, minimalizując ryzyko, minimalizując potencjalną stratę. Co też, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, jest ważne w kontekście skutecznego zarządzania kapitałem. Takie boty, może się wydawać, nie przynoszą ogromnych zysków, ale tutaj też nie o to chodzi. Chcemy sobie też kupić czas, chcemy zautomatyzować ten proces i coś kosztem czegoś. Chcemy tutaj osiągać zyski w długim terminie, pomnażać te swoje kryptowaluty. To ja też zawsze tak mówię, że jeżeli trzymasz tą swoją kryptowalutę, masz Bitcoina, wierzysz w niego, wiesz, że on będzie w dłuższym terminie wzrastał na wartości, możesz go wrzucić do takiego oprogramowania, podkreślam, dobrze skonfigurowanego i go tam trzymać, tak? I pomnażać wartość tej kryptowaluty bazowej, czyli w tym przypadku Bitcoina. I on zawsze przynosi zyski w długim terminie czasu. To nie jest narzędzie do szybkiego wzbogacenia się czy jednorazowej akcji, żeby zarobić grube pieniądze. Na rynku takich oprogramowań do automatycznego tradingu jest mnóstwo. Jedne są skuteczne w krótkim terminie, inne są w ogóle nieskuteczne. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że bot jest tylko narzędziem w rękach człowieka. To nie jest coś, co można włączyć, zostawić na kilka miesięcy, leżeć, wylegiwać się na plaży, a on będzie odwalał za nas całą robotę. To tak niestety nie działa. Wiemy, że rynek cały czas się zmienia, jest bardzo dynamiczny, warunki zmieniają się w ciągu dnia, warunki na rynku potrafią się zmienić kilkukrotnie, a co dopiero w ciągu takich 2 miesięcy. Takie boty też nie reagują na ważne wydarzenia czy newsy. Wiemy, że jeden news
może spowodować na danej kryptowalucie wzrosty bądź spadki w ciągu jednego dnia o kilkadziesiąt procent. Boty nie mają możliwości analizowania, śledzenia wydarzeń, dlatego też nie reagują na nie i w konsekwencji może się zdarzyć tak, że bot się zakupi przed ważnym wydarzeniem i cena poleci w dół ze względu na złe informacje wypuszczone przez deweloperów i w konsekwencji traci, prawda? Tak jak już powiedziałem, boty nie posiadają tej możliwości oceny sytuacji, ale też większość botów na rynku nie stosuje się do zasad money managementu, czyli tego zarządzania kapitałem, tak aby było one jak najskuteczniejsze, tak aby ten podział kapitału na kilka kryptowalut bądź kilka rodzajów inwestycji typu krótkoterminowe, długoterminowe i większość botów nie ma tych zasad money managementu. I przechodzimy do głównej części tej prezentacji, jaką jest prezentacja oprogramowania AT System. Jak już powiedziałem, swoją premierę on miał 2 dni temu, czyli 15 maja. Jesteście pierwszą grupą, która ma okazję się o nim dowiedzieć. Ten bot powstał około rok temu, w bardziej podstawowej wersji. Został on stworzony przez programistów, którzy jednocześnie są traderami i zauważyli oni jeden bardzo podstawowy problem, mianowicie na giełdach kryptowalut nie ma czegoś takiego jak ustawienie, nie ma takiej możliwości ustawienia stop lossa i take profit jednocześnie, co jest bardzo dziwne, bo to jest bardzo ważny element dla tradera, żeby zabezpieczyć sobie tą pozycję od góry, od dołu, w momencie kiedy cena rośnie, wziąć z rynku zarobione pieniądze, ale też w przypadku, kiedy cena będzie leciała w dół, żeby zabezpieczyć sobie te straty, żeby nie obudzić się rano po nocy i zauważyć, że większość naszego kapitału została zjedzona na tym rynku. Dlatego też napisali oni algorytm, który umożliwiał im taką opcję ustawienia stop lossa i take profitu jednocześnie. Zauważyli oni też po pewnym czasie, że z powodzeniem mogą zautomatyzować coraz większą to ilość procesów w tym tradingu i w konsekwencji będą oni mogli poświęcać na ten trading znacznie mniej czasu. Coś, co odróżnia bota AT System od większości oprogramowań na rynku, jest to, że plany zarządzane są tutaj przez traderów 24 godziny na dobę, są one doglądane, mamy zatrudnionych traderów tylko po to, aby śledzili wykresy i ustalali restrykcje na każdy dzień, które są zgodne z aktualną sytuacją na rynku. To jest świetne rozwiązanie dla osób początkujących, którzy nie wiedzą, jak skonfigurować te narzędzie, jak dobrać restrykcje, czyli warunki, które muszą zostać spełnione, aby transakcja została wykonana, i my tworzymy plany dla takich osób, aby one też mogły sobie powoli te kryptowaluty pomnażać, aby mogły korzystać z naszych rozwiązań. Dla osób zaawansowanych jest to świetne narzędzie, tak jak już powiedziałem, podstawowa rzecz, które umożliwia właśnie te ustawienie stop lossa i take profit jednocześnie. Jest to bardzo duże ułatwienie, ale też jeżeli taka osoba się zna się na rynku, zna się na ustawieniach takiego oprogramowania, też będzie mógł z niego skorzystać i wykorzystywać go do własnych strategii, tak aby osiągać jeszcze lepsze wyniki. Bot AT System posiada wiele par, dlatego tutaj będziemy naciskać na dywersyfikację tego portfela, będziemy edukować ludzi tak, aby swój kapitał dzielili na właśnie wiele par, tak aby zminimalizować ryzyko straty. Wiadomo, zyski są ważne, ale chcemy tutaj dużą wagę przyłożyć do tego, aby zminimalizować te straty i pomnażać te kryptowaluty w dłuższym okresie czasu. Na oprogramowaniu AT System jest dostępne wiele giełd. Na ten moment są to 2 giełdy, Poloniex i Binance. Z pewnością z czasem będziemy dokładać kolejne i kolejne, tak aby było ich jak najwięcej dostępnych par. Money management to jest to, o czym tutaj powiedziałem. To się łączy również z edukacją. My
jako ten projekt Milion Coin też będziemy chcieli edukować ludzi na temat tego, jak skutecznie dzielić swój kapitał, jak sami użytkownicy będą mogli ustalać restrykcje. Także tego też będziemy uczyć, będą specjalne spotkania, będą również takie filmy z traderami, którzy pokażą krok po kroku, jak oni, co wpływa na ich decyzje podejmowane podczas ustalania tych restrykcji. Tutaj zrobiłem screena przykładowych restrykcji. One już są nieaktualne, są one sprzed tygodnia, stworzone przez jednego z naszych traderów. Widzimy, to są akurat restrykcje na zakup Bitcoina. Widzimy, jest ich dosyć sporo. Samych ustawień jest znacznie więcej. Tutaj zrobiłem też taką małą symulację, jak musi wyglądać wykres, aby bot zakupił kryptowalutę. Best bid bigger than 8800, czyli można wywnioskować, że nasz trader zauważył jakiś mocny opór na poziomie 8800 i doszedł do wniosku, że jeżeli on zostanie przebity, to cena będzie dalej wędrowała w dół. Dlatego też jest ta restrykcja, żeby bot nie zakupywał kryptowaluty poniżej tej ceny. Czyli mamy najlepsza cena sprzedaży większa od 8800. Kolejną restrykcją jest average ask in 15 minutes smaller than -2%. To znaczy średnia cena zakupu w 15 minutach mniejsza od -2%. Znaczy to tylko tyle, że przez ostatnie 15 minut cena musi spadać o 2%. Musi ona być mniejsza o 2% w stosunku do ceny sprzed 15 minut. Restrykcje zostają spełnione, bot wykonuje transakcję zakupu i czekamy na rezultat. Jeżeli cena pójdzie w określonym kierunku, czyli w górę, w pożądanym kierunku, czyli w górę, bot zacznie wykonywać restrykcje i na sprzedaż. Ile to kosztuje? Zastanawialiśmy się długo, co możemy oczekiwać od naszych użytkowników w zamian za udostępnienie im narzędzia do automatycznego tradingu, w zamian za to, że dajemy też im naszych traderów, którzy za nich ustalają plany, konfigurują je dzień po dniu, tak aby zawsze były aktualne do bieżącej sytuacji na rynku. Nie chcieliśmy robić czegoś takiego jak zakup ustawień od naszych traderów, to jest bez sensu. To codziennie te ustawienia są inne, musielibyśmy pobierać opłatę codziennie. Myślimy, że bardziej odstraszylibyśmy tym naszych użytkowników. W zamian za to zaproponujemy Wam coś takiego jak prowizja od Waszych transakcji. Ciekawą sprawą jest to, że im większy obrót na koncie danego użytkownika w ciągu 30 dni, tym ta prowizja jest mniejsza. Tutaj widzimy, że zaczyna się ona od 0,2%. Wtedy, kiedy użytkownik ma obrót większy od $7,500 w ciągu 30 dni, ta prowizja już spada i jak widzimy w załączonej tabelce, im większy obrót, tym niższa prowizja. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Nam też zależy, aby użytkownicy pomnażali swoje kryptowaluty w długim terminie i zostali z nami jak najdłużej. Dlatego nie pobieramy żadnego abonamentu, żadnych opłat subskrypcyjnych. Też chcielibyśmy, żebyście wsparli nas w naszym projekcie Milion Coin. Zastanawialiśmy się, jak możemy Was do tego zachęcić. Chcielibyśmy, aby każdy użytkownik posiadający bota, korzystający z bota, posiadał na swoim portfelu Ethereum 500 tokenów MON. To jest wydatek rzędu około $50–60. Nie jest to jakaś wysoka kwota. Powtarzam, to nie jest żadna opłata, jest to kaucja, którą użytkownik musi zapłacić w celu korzystania z bota. Nie ma sprawy, jeżeli użytkownik chce zrezygnować z korzystania z bota, chce odzyskać swoje pieniądze, sprzedaje tokeny MON w momencie, kiedy jeszcze trwa ICO, może to zrobić na EtherDelta. Później na pewno wejdziemy na różne giełdy, gdzie
Z pewnością cena będzie rosła też w górę ze względu na popyt, jaki wytworzy sam bot AT System. Dlatego użytkownicy nawet, którzy będą chcieli zrezygnować z bota, być może zarobią na sprzedaży tych 500 tokenów MON. Jako że jesteście taką pierwszą grupą, która się dowiaduje o tym bocie, przygotowaliśmy dla Was bonus, czyli taki miesiąc dostępu do bota AT System bez konieczności posiadania tych 500 tokenów MON na własnym wallecie. Możecie przez ten czas przetestować tego bota, zobaczyć jak on działa, wpłacić grosze. Chciałbym, żeby to były niskie kwoty, wiadomo, żeby każdy sobie przetestował, przekonał się do tego. Dobrym rozwiązaniem jest wpłacanie co miesiąc pewnej kwoty, tak żeby budować sobie to portfolio, budować sobie ten kapitał i edukować się też w tej kwestii, żeby zdobywać coraz większą wiedzę i samemu wykorzystywać to narzędzie do tego, aby wdrażać własne strategie, tworzyć własne schematy, własne restrykcje i osiągać coraz to lepsze rezultaty. Jak już wcześniej powiedziałem, dla osób, które chcą wspierać nasz projekt, chcą go polecać dalej, przygotowaliśmy specjalny program afiliacyjny. Ma on dwie linie. Jest to wynagrodzenie od prowizji z każdego poleconego w pierwszej linii, to jest 15%. Działa to w taki sposób, że tą prowizję z tabelki, którą wcześniej widzieliście, którą pobiera bot, z tej prowizji użytkownik, który poleca innego użytkownika, ma 15% z pierwszej linii i 5% z drugiej linii, jeżeli będzie miał taką możliwość. Ta druga linia jest dla osób, które są bardzo aktywne, mają z nami stały kontakt, chcą bardzo zająć się tym polecaniem i oczekujemy też od takich osób edukowania swoich poleconych, pokazywania im, co mogą zrobić lepiej, jak założyć konto, jak przeprowadzić weryfikację i także dla najbardziej aktywnych użytkowników, którzy polecają bardzo dużo osób, edukują ich, mają bardzo dobre opinie wśród swoich poleconych, oferujemy możliwość współpracy na lepszych warunkach. Jest wtedy podpisywana umowa, która zawiera właśnie lepsze warunki tej afilacji. Dla takich też autoryzowanych użytkowników przygotowaliśmy tak zwany spadochron, czyli osoby, które zarejestrują się bezpośrednio na bota, bezpośrednio przez stronę, nie będą miały żadnej osoby polecającej nad sobą. My taką osobę damy w strukturę tych autoryzowanych sprzedawców, tak aby mogli oni czerpać z nich prowizję. Dobra, myślę, że to i tak, co dzisiaj powiedziałem, jest w takim ogromnym skrócie. Filmów będzie znacznie więcej, jest taki zamysł, żeby tworzyć przynajmniej jeden film na tydzień, tworzyć różne poradniki, dzielić się przede wszystkim efektami, restrykcjami, a przede wszystkim edukować ludzi, dlatego tych filmów będą się pojawiać bardzo dużo. Jeżeli już dziś zainteresowałem Cię tym, chciałbyś dowiedzieć się więcej, a może już spróbować przetestować platformę, możesz śmiało do mnie napisać na maila podanego na tym slajdzie. Ja postaram się odpowiedzieć jak najszybciej i jak najdokładniej. Mam nadzieję, że będziemy mieli, jeżeli będziesz chciał na przykład współpracować z nami pod kątem polecania ludzi, ale też jeżeli będziesz chciał korzystać z bota, mam nadzieję, że będziemy mieli stały kontakt i będziemy wspólnie współpracować nad tym, aby osiągać jak najlepsze efekty. Ja dzisiaj już dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów.